Hej, witajcie, z tej strony Zapek, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Dreamfall Chapters i kontynuujemy sobie przygodę tym razem w Europolis, w sumie nie tym razem, bo parę odcinków w Europolis. I jak pamiętacie z poprzedniego odcinka mamy podjąć decyzję, bo dostaliśmy bardzo wrażliwe dane na temat Lei Umińskiej. Możemy albo przekazać je Sully'emu w ręce, która karmi, lub przekazać dane Barutiemu. I między odcinkami podjąłem decyzję, troszeczkę się nad tym pozastanawiałem, ale myślę, że przekażemy je Sully'emu, ponieważ Baruti już został raz pobity, więc jak dostałby takie dane, nie wiadomo co on by tam dalej zrobił i coś by się mu mogło stać. A Sully z takimi danymi to jest w końcu jakaś tam, znaczy no to jest w końcu gazeta, czy czasopismo, nie wiem w końcu czym się zajmują, ale w każdym razie oni mogą coś chyba więcej zrobić, jest tam ich więcej, nie tylko Sully i zajmują się w sumie takimi sprawami. Pamiętamy z poprzedniej części gry, jak Reza zajmował się właśnie tą konsolą snów, więc taka sprawa tutaj powinna trafić chyba do Sully'ego i do ręki, która karmi. I może nawet pomożemy Rezie napisać jakiś artykuł, więc tak wybrałem, zaraz pójdziemy do Sully'ego, Barutiego ominiemy, tutaj mamy Mirę. That woman is awful. Is that too strong a word? No. She's awful. But I need her help, so pride swallowed. No i Mira nam odszyfrowała te dane i powiedziała, co się tam mniej więcej dzieje, czyli te wszystkie spotkania Lei Umińskiej razem z tym Wolfem, tym drugim kandydatem, więc jest tutaj jedna wielka korupcja. Are you still here? Gadha, you need to get going. Okej, I idziemy. don't want you around in case the eye come looking for you. W skrócie, Lea chce sprawić, aby konsola snów trafiła do użytku normalnie codziennego, żeby rząd finansował ją i żeby każdy obywatel miał konsolę i żeby mógł z niej korzystać, więc to chyba raczej nic dobrego by z tego nie wyszło, bo jak wiemy, konsola snów po pierwsze to była prototyp, tam był ten Wati Corp, był ten taki grupy gościu, który mi się kojarzy, że to był Peanut, ale to nie był Peanut, coś na P. Jak on się nazywał? Pins? Który zarządzał, który był właścicielem tej Wati Corp. Ale i on, no tak jakby, stał się nieśmiertelny dzięki temu. O, ktoś dzwoni do nas. Zobaczymy, kto to dzwoni. How are you getting on with things? Actually, I just finished. Where do you want to meet? The Cabana on Sun and Shine Plaza. I needed some artificial stimulants to keep me going. Meet me there whenever you're ready. Will do. Okej, zdecyduj komu oddać dane. Przekaż dane Barutiemu, albo przekaż dane ręce, czyli Sully'emu. Dobra, mi się wydaje, że mimo wszystko, tak jak mówiłem, nie zmienię tego zdania, idziemy do Sully'ego. Czy to będzie dobre, czy nie, to się okaże pewnie w przyszłości, bo ta decyzja będzie jedną z większych. Pitts, przypomniałem sobie, Pitts się nazywał że przypomniałem, mam tutaj na telefonie otwarte The Longest John Ray Wiki i muszę sobie czasami się tym wspomagać, bo niestety moja pamięć do imion bardzo szwankuje, a fajnie by było wam powiedzieć mniej więcej o kogo mi chodzi, bo nawet jak wytłumaczę, to fajnie, to lepiej też powiedzieć mi. Pitts to jest właściciel Wati Corp, on już chyba nie żyje, bo bliźniaki raz zabiły go, więc chyba nie żyje, nie wiem czy się cośkolwiek dowiemy głębiej na temat Pittsa i jego historii w tej części gry, ale o niego mi chodziło. Dobra, wracając do tego, co się dzieje teraz, idziemy do ręki, która karmi, tak? Nie, która gryzie, która karmi. W Dreamfall pierwszym była ręka, która gryzie, tutaj jest ręka, która karmi. I tutaj przekażemy dane, niech będą, że dane Sully'emu i on niech zdecyduje, co z tym zrobić. Mam nadzieję, że to się nie skończy jakoś źle dla niego. No i jest tutaj znaczek, że to będzie jedna z większych decyzji. Reza has a great friend and an amazing to już chyba editor in słyszeliśmy. Sully, and I wouldn't have Ale lasted a żeby month nie without his shoulder to cry on. przeszkadzać best. Zoe, to niech skończy i porozmawiamy? I have something for you. Ah, a professional visit. Now I am intrigued.
Wątpliwości czy decyzja? Już posłuchamy. Oh, shit. I don't know what to do with the data. If I give it to Sully, I'll break Baruti's heart and our friendship. But if I give it to Baruti, the truth could end up getting buried. Okej. I honestly have no idea what to do, and there's no simple answer. I just have to make a choice. I honestly have no Dobra. idea what to do, and there's no simple Dobra, answer. decyzja. Oddaj dane czy nie oddawaj danych. My podjęliśmy decyzję, że oddamy dane, więc zobaczymy jak ludzie wybrali. Większość była za tym, żeby oddać dane, więc my będziemy tym razem za This większością. data Coś mówiła, znowu zapomniałem. Trudno, ale oddaliśmy. records, financial transactions, documents linking Unity and Uminska to Watercorp and Wolf. I beg your pardon? Where in Manu's name did you find these documents? Baruti tipped me off. He's had his suspicions and he asked me to find evidence. And you brought it to me, to the hand, instead of your... It seemed like the right thing to do. That data, it's all in there, all you need for a full exposé. Christ our Savior on a bucking bicycle. It's dangerous information, Sully. Oh, we'll keep your name out of it. Yours and his. Be sure of that. Gasha! And I was going to vote for Uminska. The hand endorsed her for crying out loud. Are you sure about this? About giving the data to us? No, but I don't want anything more to do with it. I'll put people on this right away. We'll need to verify every fact and triple check with our own sources. Will you ask Uminska or Watercorp for a response? Huh? Oh, well, that depends. If there's a chance they could destroy the evidence or hide the trail, then no. No, we won't. And this is why we must move fast. I need everyone to come in. I don't care if they're half a world away. Everyone! Please keep me in the loop. I promise. Now, please, excuse me, Zoe. Of course, yeah. Okay, go ahead. Nie, dalej myślę, że to była dobra decyzja. Żeby dać te dane do Barutiemu. Nie Barutiemu, tylko Saliemu. Bo właśnie nawet chyba Zoe będzie bezpieczniejsza dzięki temu, bo jeżeli byśmy dali Barutiemu, to ktoś by mógł go torturować, skąd to ma te dane i jak je zdobył, mógłby nas wydać. A tutaj jak redakcja tutaj jest, to może aż tak nie będą dopytywać. Jeszcze nas Sali zapewniał, że na pewno w nas to nie wciągnie nas, więc Zoe chyba będzie ciut bardziej bezpieczna. Dobra, idziemy do Barutiego, który znajduje się przy surf kawarnie. Dobra, zapytajmy Kruka, gdzie to jest. Tak, gdzie my tu chcemy iść? Ojejku. Mogę zobaczyć, wcisnąć G? Nie mogę. Jeszcze raz bym chciał zobaczyć. Dzięki, dzięki. Przy Sera w kawanie na Sunshine High Plaza. Nie ma czegoś takiego tutaj. Dobra. Anytime you need a rootin' tootin' six-barrel shooting crow cowboy to give you directions to anywhere in ProPass, you just call on the Crow Boy. O, sobie chyba trochę pochodzimy. W takim razie, bo nie wiem, gdzie może być Baruti. Ale go zaraz znajdziemy. To nie jest aż tak bardzo duże miasto. To jest Szuk, to raczej nie. Plaza, czyli gdzieś spotkałem to. W tym miejscu w sumie nie byliśmy, więc chodźmy tutaj. Może akurat gdzieś tutaj jest. Bo nie mam pojęcia, gdzie on może być, a przy okazji jeszcze sobie troszeczkę to miasto pozwiedzamy. Bo nie wiem, czy będziemy do końca... No to jest zamknięte przejście, tak? Gdzie jestem? Tak, to się wybrałem, przejście, które jest zamknięte. No bo wracając. Trochę sobie tu pochodzimy, bo nie wiem, czy będziemy tutaj jeszcze jako Zoe biegać, bo tutaj, tak szczerze mówiąc, chyba wszystkie takie ważniejsze miejsca odwiedziliśmy. A to miasto się nie rozszerza, nie otwierają się nowe dzielnice, tak jak to było w pierwszej części gry, czyli tam April dostała dostęp do metra i mogła podróżować między różnymi, no niech będzie dzielnicami. Była w zaczynaliśmy w Małej Wenecji, później tam w Galerii Sztuki, później
na tej ulicy, gdzie było metro. No i tak w sumie tyle. Aż tam doki zwiedzaliśmy, Hope Street, gdzie był ten chłopak, który nam pomógł, ale jak on się też nazywał? Oczywiście, że nie pamiętam. Chyba nie tu. No i właśnie wracając, to chodziło mi o to, że April miała dostęp do metra i tym metrem rozszerzała sobie tak jakby mapę. Tutaj na razie póki co nie mamy. W Dreamfallu było tak, że te mapy się te lokacje się zmieniały, bo najpierw Casablanca, później właśnie Mała Wenecja, Newport, później Waticorp chyba? Tak, a później chyba ta Rosja, no chyba tak to dokładnie było. Więc się zmieniały mapy. Tutaj póki co jesteśmy w Europolis cały czas, jako Zoe. Mam też przeczucie, albo przynajmniej nadzieję, że też jako Zoe dostaniemy się z powrotem do... Tu będzie gdzieś tutaj, to jest to miejsce. Że dostaniemy się do Cadi, nawet do Mercurii może. Może uda się nam, nie wiem, Kruka jeszcze raz spotkać, bo Kruk to był świetny przyjaciel. To bardziej przyjaciel April, ale Zoe też polubił, więc o, tam jest Baruti. Więc może uda się go jeszcze spotkać. Zobaczymy jak to się losy potoczą. Jest Baruti. Never seen Baruti this dejected before. I feel for him. This was his life. Co my możemy powiedzieć? And I'm about to make his day even worse. Is everything all right, Sissy? Sorry for taking so long, Baruti. Brutalna prawda, łagodnie czy kłamstwo? Dobra, najpierw posłuchajmy jak Zoe to przemyśli. The truth will come out and there's no reason to lie about it. Except that our friendship will be over. I need to tell him what I did, but I can't tell him I didn't trust him with the data. I shouldn't tell him what I did. It won't make any difference, but it will ruin our friendship. Better to let him think it was an anonymous tip to the hand. Nie no, chyba się domyśli ten Baruti, jeżeli ręka wyda jakiś artykuł, więc ja bym to poszedł łagodnie, do tego łagodnego wyznania tego, co zrobiliśmy. I couldn't let you take the data to the party. I didn't know what would happen to you, and I couldn't be responsible. What are you saying? I gave the data to the hand. You'll be protected, we both will, and the world will learn what... I should have known better than to ask for your help. It's clear where your loyalties lie. That's not fair. Fair? What's fair? The campaign was my life, now it's not. This was not your choice to make, Zoe. I didn't need your protection. O cholerę, potrzebowałeś naszej pomocy. Mogłeś sam sobie to załatwić. Ojejku, Baruti. Dobra, wróć do domu, gdy będziesz gotów. Chyba jesteśmy gotowi, bo co my tu więcej jeszcze możemy robić? No mamy tutaj blisko to miejsca spotkania z Barutim. On się troszeczkę zdenerwował. No ale... Nie, myślę, że to była dobra decyzja. Nie mam takich jakichś wątpliwości. No lekkie mam, no bo nie wiem jak twórcy gry wymyślili sobie to rozwiązanie, które wybraliśmy. Ale wydaje mi się, że na tą chwilę, którą gramy, to rozwiązanie jest lepsze. Powiedziałbym, że gdybym grał drugi raz, to wiedziałbym co wybierać, ale gram drugi raz i nie wiem co wybierać, bo nie pamiętam, bo to było kopę lat temu, więc no wybrałem tak jak mi po pierwsze przeczucie opowiadało, a po drugie tak jakby wydaje mi się, żeby Zoe postąpiła, gdyby ona wybierała. Sounds like you disapprove. Zamykam się. Not at all. I mean, it's great. Well, it's huge, but well, I guess it just confirms my fears. Oh. About the election work. Yeah, well, I guess you were right. You know it's not about that. No, of course not. Anyway, let's talk. Yes, let's. Okej. Szkoda, że nie jesteśmy świadkami tej rozmowy, bo jestem ciekawy, jak ona się rozstrzygnie i o czym będzie. Bo coś już Zoe wspominała, że nie czuje się szczęśliwa z Rezą. Może się to skończyć różnie. Rozdział 5.
Anamneza. Nie wiem, co to słowo znaczy. Może się dowiemy. 10 dni później. I jesteśmy... General, w Arkadii. you call for me. Parkury. Step inside, Vamon. How do you find your quarters, General? I find my quarters just fine, Commander. That's not why you were summoned. You see, something's been bothering me. Mia? I've spoken to your men at the keep, and their story's the same as yours. There was a riot instigated by the resistance. In the ensuing chaos, Apostle Alvani was killed. His body was inconveniently burned in the fire. It was a bloodbath, one that someone will have to answer for someday. Certainly, General. I will see to it. I'm sure you will. I also spoke with some of the surviving prisoners. Their story diverged significantly from yours. That doesn't surprise me. They're a treacherous lot, looking for any excuse to spread discord. Maybe so. But before the riot broke out, the warden claims he was ordered to execute the Apostle. By you, personally, Commander. Lies! The infidel is trying to save his own skin. Perhaps, but what reason would he have to lie? It doesn't absolve him of any responsibility in regards to the riot. He still awaits his trial at Coldstone. He tells me the noose had been made ready for Alvani to hang at first light. I'm not saying I trust the man. He's a cruel little person. But he appears to respect the chain of command. And what did the prisoners tell you? That the riot was set in motion to free the Apostle, not murder him. And that it succeeded. That's preposterous. Kian Alvane is ashes. He walks in shadow, lost and afraid, far from the glory of the First Mountain and the light of the goddess. So you tell me, Commander, and I'd hate to think you're lying to me or omitting the truth. Your relationship with Alvani. There was animosity. You knew each other when you were boys. We had run-ins. When we were both on the streets of Sedia, it wasn't uncommon. But your rivalry was bloodier, went deeper than boyish pranks. It was a long time ago. We were past that. I want to believe you, Commander. Your position here is important to me, to the Six, to all of Azadir. Have I not always served the goddess and my people, Mia? Have I not proven myself to the Six and the Council? To the seat, to you? Any suggestion that I'm less than faithful? It greatly offends me. As it should, Famon. I have no wish to discover you've been lying to me. I have no wish to see you placed in chains. I want to believe you. And for now, I do. But I will continue investigating this matter, because something about it is not right. Something about it bothers me. If you know something, I urge you to come to me as quickly as possible before I learn you've kept the truth from me. I have not. I walk in the light, Mir. Everything I do for my nation and my people. Very well. You may go. May the goddess protect you, General. Ciekawe, czy wam się nie będzie chciał pozbyć tego Light shine generała. upon us all and illuminate our path. Bo z jednej strony jest bardzo natarczywy, ale też dociekliwy, więc może uda się mu znaleźć prawdę i będzie wiedział, że Kian jednak żyje. Dobra, prawdopodobnie będziemy teraz grać jako Kian. What news do you have for us, Ulrich? Right, so a man comes into my bar this afternoon. Azadi soldier, off duty. Has a few beers, starts getting flushed and loose-lipped. Man says there's talk of a raid. This very night, in the magic ghetto. And there's a list. A list? The ones they're targeting. The ones they're bringing back out again. But why now? I mean, it's not payback, is it? He did mention the weapons shipment that got blown sky-high last week. Caused a fair bit of ruckus, that. Was the talk of this place for days. Seems some people enjoy a good explosion. Apparently, the commander of the Azadi Special Forces took it as a personal insult. A commander... Come on. He would take that personally.
Also, man said, there's been more weapons and supplies being smuggled into the city, right under Azadi noses. Well, they've caught a few shipments, so they know people are arming themselves in the ghetto, that there's trouble brewing. The mole's been more cooperative than usual. Whatever you did for her, Kian, it appears to have been appreciated. So, the way I see it, the Azadi might want to make a decisive strike tonight, before they lose control of Old Town. Well, they're not wrong. So, we need to find out who's on this list, and we need to know when they're gonna strike and from where, and we need Patience, to... Inu. One thing at a time. First we must learn if, when, and where this raid is taking place. Then we must warn our friends, including the mole. And then we must get our own people to safety before the Azadi come. I have a few contacts I can poke. Liko? I'll start with our people in the ghetto. Kian, if you could pay the mole a courtesy call. That won't take long. Is there anything else I can do? I doubt it. Let's meet back here before midnight. Will do. Good luck, the both of you. Watch your back. Okej, czyli musimy udać się do Krecicy, żeby ją ostrzec przed łapanką. Zadanie wydaje się proste. Mamy tu jeszcze Ulwika, wiecznie spragnionego. Ulvik is a good man. I enjoy his company. He's true to his word. I trust him with my life and consider him a friend. No dobra, możemy z tobą porozmawiać, Ulwik? Chyba nie, więc jeszcze sobie podejdę bliżej, nie. Dobra, no to wychodzimy. Ciekawe, czy po pierwsze nie mamy żadnych przedmiotów, ale czy Kian dalej ma na sobie tą miksturę, przez którą jest... Kian, if I may have a word. O, okay, In dobra. private, Dobra, możemy I have rozmawiać. a message from a common friend. She wishes to see you, alone, as soon as possible. She told me she'd wait for you where all of Old Town lies below us. Wherever that might be. She does like to speak in riddles, that one. Thanks, Ulvik. And when you do see her, tell her it's time she paid her tab. She won't receive another drop of Merryminstrom until she does. Dobra, czyli mamy kolejne zadanie. Szukaj Andę, znajdziesz ją w miejscu z widokiem na starówkę. No dobra. To też może być ciekawe zadanie. Anna. Nie wiemy, kim ona jest. Ona podobno nas zna. Kian mówi, że jej nie zna, więc ja myślałem, że ją znamy z poprzedniej części, którejś, ale chyba nie. Chyba to jest nowa postać. Bo nie kojarzę żadnej Anny. Tak sobie przeleciałem jeszcze przez postacie, które się pojawiały w poprzednich dwóch grach i nie było tam żadnej Anny. Żadnej czerwono- czy rudowłosej. Dobra. Masz kaptur założony, Kian. Więc jest szansa, że dalej masz ten czar na sobie. Mamy mapę? Mamy mapę i musimy tak znaleźć miejsce z widokiem na starówkę. Może być to tutaj. To mi najbardziej odpowiada. Najbardziej mi pasuje do opisu to miejsce, więc chyba tam się udamy. No bo więcej chyba tu nic nie widzę. Nie, tu zobaczę. Dobra, chodźmy na tamtą stronę. Dobra, to lecimy tędy. Merkuria oczywiście jest piękna. A to znowu ją widzimy wieczorem. Szkoda, że nie w dzień, bo w dzień mogłoby być tu większy ruch, mogłoby być więcej ludzi, mogłoby być tak bardziej tłoczno to też, ale chodzi mi o to, że taki lepszy klimat, taki jak był w pierwszej części, to była super Merkuria. Dobra, tutaj chodźmy teraz tędy i tam będzie ta ławeczka. Tak mi się wydaje, że tam, no nie jestem pewien, ale jest duża szansa, że to może być tam, bo mamy teraz dwa zadania, tak? Tak. Krecicę i Annę. Krecica wiemy, gdzie jest, porozmawiamy z nią, ale Anna jest ciekawszą postacią, więc zacznijmy od niej. Dobra, idziemy tutaj, teraz tędy i zaraz powinna być ta ławeczka, na której będzie, chyba to jest to miejsce, no bo widać, że tutaj się zbliżamy coraz wyżej i wyżej. Nic tu ciekawego po bokach nie widzę. Tu jest ławka i tu jest Anna. Gdzie ma Anna? Zobaczę, gdzie my tu jesteśmy. Co to jest w ogóle? Zanim pójdę do ciebie, to z chęcią zobaczę, co tutaj jest. Kancelaria prawna. Dellan i Kwyk. Ciekawe, czy tutaj Dellan to bracia? I Kwyk się tak tylko do nich dopisał? Jako przyjaciel? Dobra, siema Anna. Wracając do ciebie, porozmawiajmy.
It's a nice view, isn't it? I've always found Mercuria beautiful, especially in summer. Of course, those metal tubes are a bit of an eyesore. And that tower... Actually, the tower I quite like. Why did you want to meet me? Oh, so impatient. You always were. I've been saving something for a rainy day. Someone, actually. And, well, no rain at the moment. But the forecast for tonight sounds grim. Okej, posłuchajmy, co Kian myśli. It can't hurt to pool our resources and share information. She knows something about tonight. Dobra, na razie się nie dzielmy z nią informacją. Saving someone for a rainy day. There's an Azadi officer, high-ranking, a captain. He has, an arrangement with a young woman in Old Town. A non-human. He's fucking a magical. Eloquent, but yeah, he's fucking a magical. We both know what it would do to his career if anyone found out. They'd strip him of his rank. He'd be arrested, tortured, most likely sentenced to death. All for a little blue girl and some exotic sex. Your people are so predictable, Azadi. So easy to compromise. You know, the more things you forbid, the more sins there are to be tempted by. You're a nation of the repressed, a powder keg ready to blow. But how will this information help us? Today is this officer's day with his young lady. She has a room near Shady Quay. Our horny captain never goes alone. The fool brings his uniformed knave to keep watch, which is convenient, like a big arrow pointing to the right door. If you were to confront the captain in a compromising position, there'd be no limit to what you could accomplish. Why give me this information? You could have profited from it yourself. I have no need for money or leverage. But I thought you could put this to good use. Find out what's going down. Maybe stop it, save some lives, or take some. I thought you didn't care about the resistance. I never said that. I never said I did either. But maybe I care for other things. Why did you bring me all the way up here to tell me this? Because I don't trust them or anyone. I've been burned in the past. But why me? Because you, Kian, I trust. Nie znamy się, ja się wycofuję. Ale będziemy w mniejszości. Anna, wait. Dlaczego mieliśmy się z tobą całować, Anna? Skoro tak Kian mówi, że cię nie pamięta. By nie było właściwe. Dobra, jeszcze mamy ostrzec Krecicę, no i znaleźć tego gościa, znaczy tego... Będzie zajście, będzie. Znaleźć tego Azadi, który spotyka się prawdopodobnie z Dolmali, bo z niebieską skórą. I żeby go znaleźć, to będzie on... Tu przechodzimy. To będzie on w jakimś budynku koło cienistej przystani, a cienista przystań jest F, czyli tu, i będzie stał jakiś chłopczyk. Chłopczyk, nie, no może nie chłopczyk. Chłopczyk to źle powiedziane. Bardziej będzie tam pilnował go, czy pilnował drzwi do wejścia do tego budynku jakiś inny strażnik Azadi. O, tak chciałem powiedzieć. Więc, no myślę, że tam udamy się, tylko póki co może... chodźmy do Krecicy. Krecica, znaczy no musimy ostrzec Krecicę, więc ona nam pomogła, dała broń rebeliantom, więc fajnie by było, gdybyśmy ją też ostrzegli. Dobrze, ja to idę? Tak troszeczkę na pamięć idę, ale dobrze tutaj w prawo i zaraz będzie zejście na starówkę do getta magiczniaków. No ciekawe, czy spotkamy tego chłopaka, który się nazywał... No właśnie, ten niebieski Dolmari, mały chłopak. Nie pamiętam. Nie pamiętam jak się nazywał. Niestety, ale jak go zobaczymy, to wam powiem, że o niego mi chodziło. Czy to był tylko taki jednorazowy wypad tego chłopaka. Potrafi się gdzieś prześlizgać poza mury
Więc w sumie może być wszędzie, nie tylko na starówce. Ale my bardziej... No, czy dobra, teraz skupmy się na tym, żeby wejść tutaj do Krecicy. O, siema. I need to speak with the mole. She's not expecting you. She'll want to hear what I have to say. Fine. But keep your hands where I can see them. Nie ma problemu, podejrzany typie. Idziemy tylko ostrzec Krecicę, nic więcej. Dobra, tutaj Kian ściągnął kaptur, więc prawdopodobnie tutaj nie działa już ten jego eliksir, dla których jest niewidzialny. To jest chyba ten sam strażnik, nie? He keeps an eye on me at all times. The mole's well protected. She's not at all what I expected, but Goddess help me, I like her. Dzień dobry, Krecico. Jestem cię, żeby cię the ostrzec. apostate not dead yet? I expect you'd be dead by now. If you live this long, you might even make it to my age, but I don't recommend it. When your bones ache each morning and you can barely hold your liquor anymore, you curse the gods for keeping you alive. You come to warn, Mole, then? How did you know? The Mole always know. Whispers travel on the wind and voices reverberates through the soil. There's word of raid happening. Of course, no one know for sure. The Azadi usually stay out of Old Town, afraid to cause ruckus, upset the order of things, afraid of people rising up against them. Though times do change. Whether Azadi attack happen or not, Mole's prepared. Don't you worry about the Mole. Mole has burrows. Beside, it may be time to leave Mercuria altogether. Those infernal machines your people build make my fur stand on end. They crackle, they buzz. They are opposite of magic. Make Mole's head pound. Don't know what they're for and what'll happen when they're all done building them, but Mole don't like it. Don't like it one bit. Something's coming, Kian, of the rebels. I smell it. I feel it in my whiskers, in my aching bones. Something unnatural, something mean. There's no room in Mercuria for magic or for magicals. Not anymore. No. Whether Azadi attack is coming or not, it's time for the Mole to dig other burrows. Or perhaps return home to the birth burrow. Find an old familiar hole to sleep in. Sleep until this shadow has passed. Or until we're all of us dry bones beneath the soil. You may consider your warning delivered. This is the last you'll see of me. The last you see of the Banda, the burrowers, the little ones who sing to the soil. My people, all gone. You tell your shepherd she's welcome to everything in my possession. All the weapons and food and medicine. All you need to keep fighting. Watch your hide, Kian of Clan Alvarne. These are dark times, and you're at the heart of it all. Well? Why are you still here? Go! Go! Żeby to rzeczywiście było ostatnie spotkanie. May the soil be ever soft under your feet, Apostle. The fate of worlds falls on you now. No miejmy nadzieję, że nie tylko, że ktoś jeszcze pomoże. Ktoś jak na przykład Zoe. Czy tak jak jeszcze wrócę, czy żeby to było ostatnie spotkanie z kimkolwiek z tego gatunku Banda? Dobra, znajdź oficera Azadi gdzieś na starówce. Tego niestety nie wiemy. Myślę, że dowiemy się w
w kolejnych odcinkach, bo na dzisiaj to już będzie wszystko. Więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie i tak dalej, i tak dalej. A ja się z wami żegnam. A i trzymajcie się. Cześć!